Narodowy is a monk with training in yoga, meditation and protest social activism. Narodowy jest mnichem, który szkolił się w jodze, medytacji, jest aktywistą społecznym, popularyzującą proud. He believes that humanity is going through a historical shift in consciousness, which manifests globally as a polarization between progressive and regressive forces. Uważa, że ludzkość przechodzi teraz przez historyczny moment zmiany w świadomości, która objawia się tym, że występuje globalnie polaryzacja pomiędzy progresywnymi i regresywnymi siłami. The capitalist and communist systems, he says, are unsustainable and must be replaced immediately. Jak mówi, systemy kapitalistyczne i komunistyczne muszą być natychmiast zmienione, zastąpione innymi, ponieważ nie da się ich dłużej kontynuować. The formula to do this is 1. A keen awareness of the problem at all levels. I sposobem na to jest po pierwsze życzliwa świadomość problemu na wszelkich poziomach. 2. Integrated practical solutions. Po drugie zintegrowane i praktyczne rozwiązania. And effective mobilization. I po trzecie skuteczna mobilizacja. Proszę bardzo, Narodowy. I'd like to thank the organizers for the invitation to come to Poland for this event. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na to spotkanie. I'd also like to thank the interpreters and the translators, so I know what's actually going on and being talked about. Dziękuję też tłumaczom, bo dzięki nim wiem, o czym mówicie. So the title is The Qualities of a Modern Warrior. Why do we need them? How to acquire them? Tytuł to Cechy współczesnego wojownika. Dlaczego ich potrzebujemy i jak je rozwinąć? This is a famous and quite well-known quote from the Irish statesman Edmund Burke. All it takes for evil to triumph is for good people to do nothing. To jest znany cytat irlandzkiego takiego polityka Edmunda Burke i on powiedział, że wystarczy, żeby dobrzy ludzie nie robili nic, żeby zło zatriumfowało. In terms of the question, why do we need to look at the qualities of the warrior today, I want to look at briefly the state of certain places in the world. Żeby pomówić o tym, dlaczego potrzebujemy wojowników teraz w współczesnym świecie, chcę pokazać Wam, jaki jest stan pewnych miejsc na świecie. Jak to wygląda. This is from the award-winning journalist Chris Hedges. To powiedział Chris Hedges, dziennikarz wielokrotnie nagradzany. I'm going to read it anyway and maybe we can figure this out. I tak przeczytam, a tutaj jakoś rozwiążemy problemy. So Chris Hedges is talking about the United States. Mówił o Stanach Zjednoczonych. We now live in a nation Żyjemy teraz w kraju, where doctors destroy health. Gdzie lekarze niszczą zdrowie. Lawyers destroy justice. Prawnicy niszczą sprawiedliwość. Universities destroy knowledge. Uniwersytety niszczą wiedzę. Governments destroy freedom. Rządy niszczą wolność. The press destroys information. Prasa niszczy informacje. Religion destroys morals. Religia niszczy moralność. And our banks destroy the economy. A nasze banki niszczą gospodarkę. It's a short quotation, but I think it goes some way to understanding the state, particularly of the so-called advanced capitalist nations today. To jest krótki cytat, ale moim zdaniem on dobrze oddaje stan, w jakim są tak zwane zaawansowane kraje zachodnie na tym etapie. So I was asked during the lunch time in the UK where I've been living during the pandemic, are the people waking up there? W czasie lunchu teraz pytano mnie, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałem teraz w czasie pandemii, czy tam ludzie się
przebudzają. And my reply was, I do a lot of traveling in my teaching work, and everywhere I go, I see people are starting to wake up. Moją odpowiedzią było to, że kiedy podróżuję sporo i widzę wszędzie, że ludzie rzeczywiście się przebudzają. Let's go on with another Chris Hedges quotation. I'm not going to read it in English, so if you may... Kolejny cytat Chrisa Hedges. Musimy zrozumieć, że korporacje nie dbają o nasze wspólne dobro. One wykorzystują, zatruwają, zubażają, stosują nacisk, zabijają, kłamią po to, żeby zarobić. Wywalają biednych ludzi z domów, pozwalają, żeby nieubezpieczeni ludzie umierali, zaczynają bezsensowne wojny po to, żeby czerpać z nich zyski, zatruwają i niszczą ekosystem, zmniejszają systemy pomocy społecznej, zubażają publiczną edukację i niszczą gospodarkę światową, a także sieją grabież, po prostu kradną z budżetu państwowego Stanów Zjednoczonych i niszczą wszystkie ruchy oddolne, które chcą uzyskać sprawiedliwość dla pracujących mężczyzn i kobiet. Oni czczą pieniądze i władzę. I think again this gives an important insight into the state of the so-called most advanced nation today in the world. Myślę, że to nam daje dobre zrozumienie tego, w jakim stanie jest tak zwany najbardziej zaawansowany zachodni kraj w tej chwili. This is a book written by a senator in the United States Senate, Sheldon Whitehouse, where he talks about the corporate infiltration of American democracy. To jest książka napisana przez amerykańskiego senatora Sheldona Whitehouse, która mówi o tym, jak korporacje przeniknęły do amerykańskiej demokracji. So something has happened in this advanced stage of capitalism. Na tym zaawansowanym etapie kapitalizmu coś się wydarzyło. Here's a headline from the British, The Guardian newspaper in Britain. Richest 1% on target to own 2/3 of all wealth by 2030. To jest nagłówek z brytyjskiej gazety The Guardian, który mówi, że 1% najbogatszych ludzi ma za cel, żeby do 2030 roku mieć na własność 2/3 całego majątku na ziemi. So I want to address this situation that capitalism and globalized capitalism seems to be going into. And I want to address it from the perspective of Prout. Chcę Wam powiedzieć teraz z perspektywy Prout, czyli teorii progresywnego użytkowania, w jaki sposób, czyli jakby odnieść się do tego, dokąd zmierza ta współczesna gospodarka zachodnia. So Prout was an alternative socio-economic teaching given by P.R. Sarkar, Indian philosopher who lived 1921 to 1990. Prout to była alternatywna taka filozofia społeczno-gospodarcza, której nauczał Sarkar, który pochodzi z Indii i żył w latach 1921-1990. Part of the Prout theory is the theory of the social cycle. Jego częścią tej teorii jest teoria cyklu społecznego. According to the theory of the social cycle, every human being falls into one of four social psychologies. Według tej teorii cyklu społecznego każdy człowiek należy do jednej z 4 grup psychologii społecznej. The person may have more than one social psychology, but one will dominate. Można przejawiać cechy więcej niż jednej z tych grup psychologii, ale jedna jest zawsze dominująca. These are the laborer, Pracownik, the warrior, wojownik,
the intellectual, intelektualista and the merchant. i handlowiec. 3 out of these 4 social psychologies will rise, form a society and dominate the society. 3 z 4 tych typów psychologii społecznej będą wzrastać, stworzą społeczeństwo i zdominują to społeczeństwo. They are the warrior, the intellectual and the merchant. To jest wojownik, intelektualista i handlowiec. According to Prout, this moves cyclically. Według teorii Prout to odbywa się w cyklach. Though it's possible that it may at some point reverse temporarily. Może się zdarzyć też, że przez jakiś czas, tymczasowo, będzie też kierunek odwrotny. This diagram represents the cycle of the rise and fall of a society. To jest wykres przedstawiający wzrastanie i upadanie społeczeństwa. It has its manifestative phase, Jest tam faza manifestacyjna, when the society is rising and coming to prevail in the society. gdzie społeczeństwo manifestuje się, rozwija się i zaczyna dominować. It has the phase of manifestative pause, where it's at a type of neutral point. A potem jest punkt neutralny, to jest taka przerwa manifestacyjna. And inevitably, it has the retardative phase, where it goes into the phase of degeneration. I jest też, co nieuniknione, faza degeneracji, która teraz tutaj się nazywa fazą opóźnienia. Change from one system or one society to the next can be in one of 3 ways. Zmiana z jednego systemu na następny może odbyć się na jeden z 3 sposobów. The change may be natural, where the old system simply gives way to the new. Może być to naturalna zmiana, gdzie stary system po prostu ustępuje miejsca nowemu. And here you see the new system rising. I tutaj widzimy, jak się pojawia wzrost nowego systemu. It may be what we call evolution, Może być też ewolucja, where force is applied that shift the society from the retardative phase to the new manifestative phase. Przy ewolucji istnieje siła, która popycha społeczeństwo, żeby z tej fazy degeneracji przeszło szybciej w kolejną fazę manifestacji. So evolutionary change is characterized by the application of force. Czyli sposób ewolucyjny charakteryzuje się użyciem siły. The third method of change from one system to the next is what we may call revolution. Rewolucja jest 3. sposobem przechodzenia z jednego systemu społecznego do drugiego. In Prout, this is defined as application of tremendous force. W Prout jest ona zdefiniowana jako użycie bardzo mocnej siły. Now, interestingly, P.R. Sarkar, the founder of Prout, believed that the transition from the merchant-dominated system to what will follow it can only happen through the application of tremendous force. Jak założyciel systemu Prout się przekonał, przejście z systemu, w którym dominuje psychologia handlowca, do psychologii wojownika może nastąpić tylko w wyniku użycia bardzo dużej siły. Here's a question: where are the EU countries today in the social cycle? Gdzie w obecnym momencie tego cyklu, w jakim miejscu tego cyklu teraz znajdują się kraje europejskie? Who would like to give an answer? Kto by chciał odpowiedzieć? Why not? Is it warrior? Czy to wojownik? Intellectuals? Czy intelektualista? Is it merchants? Czy handlowiec?
Kupiec, handlarz. What are they saying? Nothing actually. Nothing actually. Huh? Merchant. Handlowiec. I think, yeah, it's merchant, Tak right? It's sądzę. pretty obvious it's merchant. Dosyć jest to ewidentne. Yeah, and I think it's really important to understand clearly that it is merchant domination of Europe today. W tej chwili w Europie dominuje psychologia handlowca i jest to ważne, żeby zrozumieć. As the former speaker was explaining in relation to money, bankers are running Europe. Tak jak mówił poprzedni mówca w odniesieniu do pieniędzy, bankowcy rządzą Europą. They are merchants. Oni są handlowcami, handlarzami. Okay, next question. Which phase of the social cycle do you believe we're in? Kolejne pytanie. Jak sądzicie, w której fazie cyklu jesteśmy? Is it in the manifestative Czy jesteśmy phase? w fazie manifestowania? Has it reached the pause? Czy jesteśmy na etapie pauzy? Or is it degenerating? Czy w fazie degeneracji? I think we agree on that part. Tutaj się zgadzamy. Okay. I think that's really important also to be clear about, that we have gone into this phase of degeneration as a system. Ważne właśnie jest rozumienie tego, że jako system przeszliśmy do tej fazy degeneracji. Generally, communism, at least in the Proud analysis, it may have been inspired by intellectuals, but who held power in the end were warriors. Komunizm według Proud był inspirowany może przez intelektualistów, ale mieli oni władzę, więc psychologicznie byli na tym etapie wojowników. And then the next question is, who resisted warrior control under communism? Kolejne pytanie. Kto sprzeciwiał się kontroli właśnie tamtych wojowników w czasie komunizmu? Any guesses? Zgadniecie? It was probably intellectual. Prawdopodobnie intelektualiści. So Prout would say today we are in the retardative phase of the merchant era. Według Proud dzisiaj jesteśmy w fazie degradacji, w erze handlowców, kupców. That means we end up with a merchant elite, a capitalist elite dominating everyone else. Czyli mamy elitę kapitalistyczną, elitę tych handlowców, którzy dominują wszystkich innych. Whereby the intellectuals end up serving the interests of merchants. A intelektualiści służą interesom tych elit finansowych, tych kupców. Of course, there will be many exceptions to that. Od tego jest oczywiście wiele wyjątków. What results from this situation is the emergence of a disgruntled class. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest pojawienie się klasy niezadowolonych robotników. Disgruntled intellectuals Niezadowoleni intelektualiści and disgruntled warriors. i niezadowoleni wojownicy. And of course, disgruntled laborers. I oczywiście niezadowoleni pracownicy. And within this class of disgruntled intellectuals and warriors lie the seed of revolt. I właśnie wśród intelektualistów i wojowników, którzy są niezadowoleni, są ziarna rewolucji. Now, it may seem distasteful today in Europe to use this sort of language. Używanie takiego rodzaju języka dzisiaj w Europie wydaje się być niesmaczne. So we looked at these 4 social psychologies. Patrzymy na tych 5 typów psychologicznych. Prout says there is a 5th. I według Proud jest też 5. typ. This is emergent. I on się teraz pojawia. P.R. Sarkar called them sadvipras. Założyciel mówił o tym sadvipras. Sadvipras. So let's look at what are these sadvipras.
Kim są sadvipras and where they situate in the social cycle. i gdzie oni mają swoje miejsce w cyklu społecznym. Quote, located in the nucleus of the social cycle, sadvipras control the social cycle. Mieszczą się w jądrze cyklu społecznego i oni kontrolują ten cykl. Hence we see here the sadvipras in the nucleus. I dlatego widzimy ich tutaj w centrum, tak jakby w samym środku. What are their characteristics? Jakie mają cechy? They possess the qualities of all four classes. Mają cechy wszystkich 4 klas. They're spiritually developed. Są rozwinięci duchowo They have a willingness to sacrifice for the good of the whole society. i mają taką gotowość do poświęcenia się dla dobra całego społeczeństwa. An earlier speaker talked about the common good. Wcześniejszy mówca mówił o wspólnym dobru. These are how P.R. Sarkar saw these sadvipras. I tak właśnie autor Prout postrzegał tą grupę sadvipras. So this dynamic here between disgruntled intellectuals, disgruntled warriors, striking at merchant power, gets supported and we may even say guided by sadvipras. I właśnie w taki sposób niezadowoleni intelektualiści i wojownicy, którzy uderzają w tą elitę handlowców, oni są wspierani, możemy nawet powiedzieć kierowani przez osoby, które nazywamy sadvipras. I want to give you a historic example just in case you're thinking this is all theory. Jeśli myślicie, że jest to wszystko teoria, to podam wam przykład historyczny. This is the photo of a student of P.R. Sarkar from the 1930s. Jest to zdjęcie studenta czy ucznia Sarkra. Jest to z lat właśnie 1939 roku. Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose. So, P.R. Sarkar asked him, what are you doing for the liberation of India from the British Empire? Sarkar spytał go, co robisz na rzecz wyzwolenia Indii spod panowania Brytyjczyków. Bose replied, he believes the only way to confront British power in India is by direct confrontation. Bose wierzył, że jedynym sposobem na to jest bezpośrednia konfrontacja. But he lamented that Gandhi had pacified the entire country. I narzekał na to, że Gandhi spacyfikował, właściwie wprowadził to pacyfistyczne podejście w całym kraju. And that raising an army in India to fight the British was not possible. Więc stworzenie armii w Indiach, żeby walczyć z Brytyjczykami, było w ogóle niemożliwe. P.R. Sarkar replied to that comment, if you cannot raise an army in India, you go outside India and raise an army. Na co Sarkar powiedział, jeżeli nie jesteś w stanie zebrać wojska tutaj w Indiach, to wyjedź poza Indię i zbierz wojsko. He followed those instructions, first went to Russia, who declined an alliance, went to Germany, who agreed. I on tak zrobił. Najpierw pojechał do Rosji, która powiedziała jakby przymierze, a potem pojechał do Niemiec i tam został, bo w Niemcach była zgoda na to. This is during World War II. To było w trakcie II wojny światowej. The plan had to be abandoned because they were not capturing enough Indian soldiers in North Africa. So Chandra Bose was transported by submarine to Madagascar and then to East Asia. Ponieważ w północnej Afryce nie znaleziono wystarczającej ilości osób z Indii po to, żeby stworzyć armię, Bose był przetransportowany na Madagaskar, a potem na Sumatrę. Where in an alliance with the Japanese, he was able to create the Indian National Army. I tam wspólnie z Japończykami był w stanie stworzyć narodową armię indyjską.
Now, of course, 1945, the Americans dropped the atom bomb on 2 Japanese cities. W 1945 Amerykanie zbombardowali bombami atomowymi 2 japońskie miasta. Japan surrenders. Japonia się poddała. The supply lines to the International Army are broken. I odcięło to dostawy do tej indyjskiej armii. They start to withdraw from Burma and many are captured by the British. Zaczęli wycofywać się z Birmy i wielu z tych żołnierzy zostało pojmanych przez Brytyjczyków. And many of those captured fighters were put on trial for treason. Wielu z nich postawiono przed sądem wojennym za zdradę. By the British. I zrobili to Brytyjczycy. And this led, in fact, to a mutiny of the Indian officers in the British Indian Army. This led to a mutiny of Indian officers from the British Army. A mutiny. They left. They walked out of the British Army. I wtedy, w wyniku tych sądów wojskowych, wielu indyjskich żołnierzy opuściło, zdezerterowało z brytyjskiej armii. The British lost their army in India. Więc Brytyjczycy stracili swoją armię w Indiach. And very shortly after declared their withdrawal from India. I wkrótce też wycofali się w ogóle z Indii. So now why haven't you heard this history? Dlaczego ja w ogóle chciałem, żebyście to usłyszeli? Because we get a version of history written by the victors. Dlatego, że historię piszą zwycięzcy. The last thing the British wanted was for people of the world to know that you can fight power with power. Ostatnie, czego Brytyjczycy chcieli, to to, żeby ludzie wiedzieli, że nie da się you can fight że power można with power. siłą zwyciężać siłę. So, these are the 3 stages of social transformation. To są 3 etapy transformacji społecznej. 1, a clear understanding of what the problems are. Po pierwsze, jasne rozumienie problemu. I think there's a lot of work today being done in this area. I myślę, że właśnie w tym obszarze bardzo dużo pracy teraz się wykonuje. There's a growing awareness. Bardzo widać wzrost świadomości. And it's fantastic. Jest to wspaniałe. And we each have to do our part in this grassroots level to keep that awareness growing. I musimy z całego serca działać po to, żeby ten wzrost świadomości toczył się dalej. But knowing the problems is not enough in itself. Nie wystarczy tylko znać problemy, żeby im zaradzić. Of course, we've got to have clear solutions. Mamy też potrzebę jasnych rozwiązań. Now, the critique of Prout is that the problem today is actually the capitalist system itself. Krytykuje się Prout, czy krytyką, którą Prout daje, to to, że sam system kapitalistyczny jest obecnie problemem sam w sobie. I would like to, and the third point was mobilization, organizing. A trzecim punktem to jest mobilizacja, czyli zorganizowanie się. I want to end on a quote from Prout's founder. Chcę zakończyć cytatem z Sarkra, czyli twórcy Prout. Wiecie, że ludzkość krwawi i że trzeba będzie ją uratować. Powinniście pamiętać, że jeżeli nie pomożecie ludzkości, kto inny przyjdzie i weźmie odpowiedzialność na swoje barki. To wy, to do was należy zrobienie tego wszystkiego. Jesteście tymi, którzy niosą pochodnie cywilizacji ludzkiej. Jesteście pionierami w tym marszu ludzkości.
Jesteście strażnikami nowej cywilizacji. Thank you. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że jesteś z nami, bo to oznacza, że nasza praca jest dla Ciebie ważna. Wpłacając dowolnie wysoką kwotę, będziesz mieć udział w tworzeniu historii. Subskrybuj kanał, lajkuj, udostępniaj. Kliknij link darowizna tuż pod nagraniem. To banalnie proste. Mam nadzieję, że dyspozycja stałego zlecenia da Ci poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy. Dziękujemy.